Jesteśmy na terenie Podlasia. Znajdujemy się tu na terenie naszej gminy Dubicze Cerkiewne. Na naszym terenie było dużo wiatraków. Na przykład było w Grabowcu chyba ze 3 wiatraki, w Wojnówce 1, w Krewiatyczach były wiatraki, a no wszystkie wiatraki były koźlaki. A mój ojciec wymyślił taki wiatrak typu holenderskiego, bo na przykład wiatraki te koźlaki to obracają się w całości do ziemi, a tato wybudował typu holenderskiego, którym tylko czapę się obraca i na dole on od razu wykorzystał tą moc wiatraka, żeby wykorzystać to do robienia różnych mebli, stolarki, no, okna, drzwi robił, takich różnych rzeczy. Ten wiatrak to ojciec wybudował go, zaczął w 1947 roku, a skończył w 1948. Ojciec skończył tylko 2 klasy podstawówki, ale umiał obliczyć wszystkie te tryby, mechanizmy różne, żeby obracało się to tak, żeby wykorzystać pełną moc wiatraka. Ten wiatrak, jak tato wybudował, to chciał nawet produkować prąd, bo miał taką prądnicę z czołgu, ale no, potem zrezygnował z tego, no, bo pomyślał, że za bardzo się zużyje wiatrak, no, te tryby, bo to wszystkie tryby są drewniane i myśli, że lepiej niech posłuży dłużej. Wiatrak ten, żeby istnieć, to musi być na dole warsztat stolarski, w którym części do wiatraka się dorabia. Potem, jak zaczęliśmy budować dom czy obory, to ten wiatrak stał się sercem naszego gospodarstwa. Robiliśmy z ojcem tam stolarkę, okna, drzwi, wyrabialiśmy deski na podłogę. W wiatraku to ta stolarnia to bardzo jest przydatna. To ten wiatrak służył do mielenia zboża, najwięcej to dla siebie, no i jeszcze sąsiedzi przywozili, kuzyni, tako, no, ale dla całej gminy to nie, no tylko tu z okolicy, najbliżej. Wiatrak potem poszedł w zapomnienie, przestał pracować to gdzieś w 69, gdzieś 70 lata te. No i temu on przestał pracować, bo jak przeprowadzili prąd, to każdy sobie kupił śrutownik do mielenia zboża, no i przestali ludzie przywozić zboże. Skrzydła opadły, podest też opadł, zgnite zostało to wszystko. No i ojciec wtedy już nie uruchamiał tego wiatraka, no bo nie był na razie potrzebny. A poza tym miał ojciec dużo pracy z rolnictwem i ze stolarką i nie miał czasu do naprawy wiatraka. Wiatrak przestał spełniać rolę młyna, za to stał się 100% warsztatem stolarskim. Przyjeżdżały kobiety z okolicznych wsi i przywoziły kołowrotki do remontu. To kołowrotki były takie no, do przędzenia nici, na przykład wełny, lnu, z których kobiety potem robiły różne swetry. Wiatrak stał bezużytecznie przez kilkanaście lat i nie był remontowany. Ale z synem postanowiliśmy, żeby odremontować, no bo szkoda ojca pracy, a to jest praca naprawdę już taka dokładna i ciesielska. No, najpierw to kupiliśmy gąd, przekryć wiatrak, a potem różne części, te deski dookoła, to też są już nowe, odrestaurowany jest on z zewnątrz, bo wewnątrz to jest normalnie wszystkie części od samego początku, jak ojciec zbudował. Tu na dole to jest warsztat stolarski, no i to było wszystko napędzane w tym warsztacie stolarskim przez te koła, bo na przykład tato moc wiatraka przeprowadził walem pionowym do dolu, no i tu były podłączane różne i heblarka, i wiertarka, i do toczenia tokarka i różne rzeczy tu się robiło.
ten wal to akurat jest tu pionowy i ten wal to obraca koło, a to koło obraca następne różne koła o różnej wielkości. Do każdej maszyny były potrzebne inne obroty. Znajdujemy się tu w warsztacie akurat. Tu jest stół stolarski. To już stół ten jest bardzo stary, to jeszcze nawet dziadka. I tu się robiło różne rzeczy. Tu jest tokarnia, która była też obracana przez wiatrak. No tu był pas transmisyjny, no i ten pas transmisyjny obracał, a tu się toczyło. Tu są nawet różne dłuta, którymi można było toczyć. O. No, jak szybko się obraca, to się tak się toczy. O. Najpierw tym półokrągłym dłutem, a potem takim gładkim. W tym warsztacie to z tatą to stolarkę zrobiliśmy do domu mieszkalnego, okna, drzwi, podłogi, sufity, to wszystko było robione tu w tym warsztacie, tu w wiatraku na samym dole. Tata dla mnie, jak byłem mały, to robił bąki, to przeważnie w tego kołowrotku z tej części. Ta część jak się zużywała, to potem tato już dla mnie z tego robił takie bąki, żeby kręcić rękoma i tak się bawić. Bo kiedyś to wiadomo, nie było tyle zabawek jak teraz dla dzieci. Tu na przykład te narzędzia, te dłuta, to wszystko to tato robił sam. W kuźni wykuwał, hartował, no i potem oszczył i to wszystkie te narzędzia były używane do toczenia. A tam nawet jeszcze różne robił heble, strugi różne półokrągłe heble, które czonki można było heblować do grabi, do wideł. I nawet tato robił różne takie ramki do obrazów różnych. No to tato zrobił ten strug taki półokrągły do heblowania, na przykład czonków różnych okrągłych, bo to tym strugiem to się tylko rzeczy okrągłe można zrobić. Te wszystkie strugi to tato sam wykonał. W kuźni wykuł na przykład te części metalowe, a potem z drewna to sam miał talent taki, że wszystko mógł zrobić. Ten hebel to jest przeznaczony do wyrabiania na przykład ramek do obrazów różnych. Ten na przykład drugi to już jest taki półokrągły, w którym na przykład beczkę można w środku wystrugać, żeby równo było. Ten na przykład to jest, jak okna, drzwi trochę nie pasują, to już można podremontować takie, żeby zamykało się dobrze. Ten hebel to jest do strugania takich rzeczy okrągłych, na przykład czonki do wideł, do grabi. Tym na przykład gładzikiem to już jest normalnie deskę wyheblować, żeby gładka była. Tym na przykład tu się nastawia szerokość, grubość, wszystko. Jak na przykład deskę pod felc się robi tak deskę, że palec i gniazdo, żeby potem deska się nie ruszała, żeby dobrze się trzymało. To też taki tato sam taki hebel skonstruował. Tu na przykład jest takie duże koło. Na przykład ono się przydawało, jak w razie wiatru nie ma, to jak dla taty trzeba było coś tam toczyć do kołowrotku, czy różne rzeczy inne, to było tak, że ja przychodziłem i pomagałem dla ojca, to musiałem tym kołem kręcić, a tato już wtedy toczył. To jest tu taki przyrząd, którym się wodę wlewa i tym się oszczy na przykład noże, siekierę, różne takie rzeczy do oszczenia. A na przykład po to się wodę wlewa, żeby lepiej się naoszczyło. Tu jest normalnie drewniane imadło, na którym tato wyrabiał różne rzeczy. Na przykład coś, żeby przytrzymać, na przykład czy zeszlifować, czy co tam.
No, tu wszystko jest drewniane, tylko no, jedna śruba, która na przykład dokręca, żeby mocno się trzymało. To urządzenie to są walce, którymi już się mieli taką mąkę lepszą, teraźniejszą, taką, że biała jest, już otręby są oddzielone od mąki. Bo na przykład żarnami to się robi chleb razowy, a tu taką lepszą mąkę się robi. Tu na przykład są żarna, którymi się mieliło jako chleb razowy. Tu na przykład jest takie rozwiązanie, że jak nie trzeba mielić, to się to kolo się odkłada, a jak trzeba mielić, to tu się zazębia i tam śrubą się przykręca i wtedy się mieli. A jak niepotrzebnie do mielenia, to wtedy się znowu odkłada i znowu. Tu na przykład jest jeszcze taka wciągarka ręczna, którą się wciąga zboże. Tu jest na przykład taka linka, która się zaczepia za to i tu jest klapa, która się otwiera i to się spuszcza tym linką na dół. Tu się kładzie worek zboża czy dwa i tym się wciąga na górę i się zasypuje do zbiornika. To są odsiewacze, które odsiewają na przykład mąkę od tręby oddzielnie, wtedy idą, a mąka oddzielnie. Wiadomo, że sercem wiatraka to są skrzydła, a do skrzydeł te są części. Na przykład każda część to jedna z jednej strony skrzydła idzie, to szersza, a węższa z drugiej. No i na przykład to się zakłada w zależności od wiatru. Jak wiatr duży, to mniej się zakłada w skrzydle, a jak słaby, no to trzeba w całości skrzydła założyć, żeby dał radę się obracać. Tato nawet taką maszynę skonstruował, że tą maszyną można zrobić kaszę jaglaną, bo wiadomo, że proso ma luskę, a ta maszyna odziera luskę i zostaje tylko same ziarenko, już gotowe do konsumpcji. Takie obiekty na przykład to trzeba ocalić od zapomnienia, bo ja na przykład widzę po tym, jak turyści odwiedzają wiatrak, no i dzieciaki nawet nie wiedzą, skąd się bierze mąka, jak się mieli, czy różne rzeczy mogą obejrzeć tu, no i każdy taki obiekt trzeba remontować i żeby nie było zapomniane to.